Przed obejrzeniem tego materiału zachęcam do obejrzenia filmu o Sega Mega Drive i Sega Mega CD, aby być na bieżąco. Wszystkie materiały z gier w tym filmie zrzuciłem z oryginalnej konsoli przy użyciu RetroTink 5X. Po wypuszczeniu na rynek Sega CD ta nie sprzedała się dobrze. Firma zaczęła gonić własny ogon. Na rynku pojawiały się już konsole konkurencji jak 3DO i Jaguar od Atari. Sega na gwałt potrzebowała czegoś, co pozwoli im znowu prowadzić w wyścigu konsol. Tylko czego? W 1994 roku wczesny CEO Segi, Hayao Nakayama, dał zielone światło na stworzenie prototypu pierwszej 32-bitowej konsoli Segi. Co ciekawe, nie powstawała jedna konsola, ale aż 4 różne, nazwane Sega Saturn, Project Mars, Sega Jupiter i Sega Neptune. Widać, że Sedze bardzo zależało, aby tak jak w przypadku Genesisa, tak w przypadku 32 bitów, wystartować z konkretnym i doskonałym sprzętem i zapewnić sobie prowadzenie w wyścigu o kolejną generację już na samym początku. Najbardziej oczywiście obawiali się Nintendo, lekceważąc Sony, które powoli i konsekwentnie budowało portfolio deweloperów dla nadchodzącego PlayStation. Project Mars, który jest tutaj bohaterem tego filmu, powstał podczas spotkania Sega of Japan z Sega of America. Pomysł był dobry, stworzyć nowego Genesisa z większą ilością kolorów, ale mniejszym kosztem. Dlaczego liczba kolorów była ważna? Mówiłem o tym w poprzednich filmach, jednakże przedstawicielowi Sega of America, Johnowi Millerowi, nie spodobał się taki pomysł. Można się domyślać dlaczego. Wprowadziłoby to kolejną segmentację rynku i zostawiłoby dotychczasowych posiadaczy Genesisa na lodzie. Konsekwencją byłoby to, że firmy produkujące gry musiałyby przygotowywać aż 2 lub 3 różne wersje jednej gry, co było karkołomnym zadaniem. Miller zaproponował coś innego. Zamiast robić od nowa całą konsolę, lepiej stworzyć dodatek do istniejącego już na rynku Genesisa, który doda tą funkcjonalność i pozwoli graczom posiadającym już konsolę wybrać, czy chcą w to iść, czy nie. Pytanie, czy był to lepszy pomysł, czy z lepszym pomysłem wyjechała Sega of Japan. Można się dziś wykłócać, wszak nowy dodatek niewiele zmieniał w kwestii segmentacji i ciężko dopatrywać się tutaj pozytywnych aspektów 32X. Choć z drugiej strony patrząc, posiadacze Genesisów mogli zachować swoją bibliotekę i korzystać z niej poprzez 32X, choć była to niewielka pociecha. Oczywiście, podobnie jak w przypadku Sega CD, Japończycy niezbyt chcieli się dzielić postępami pracy nad Segą 32X z amerykańskimi kolegami. Było to podyktowane zakulisowymi gierkami, gdyż nie było tajemnicą, że Sega of Japan i Sega of America nie darzyli się zbytnią sympatią. Ci pierwsi zawsze byli w cieniu tych drugich i Sega CD, jak i 32X miała pokazać, że Japończycy nadal mają sporo do powiedzenia w kwestii tworzenia nowych urządzeń, czy w tym wypadku trochę pozbawionego sensu przedłużania żywota Genesisa. Sega 32 była dodatkowym czytnikiem kartridży, który wkładało się w stary czytnik, przez co Genesis wyglądał jakby miał na sobie jakąś narośl albo grzyba. Dodatek umożliwiał granie większej ilości kolorów, ale gry musiały być specjalnie pod niego przygotowane. Oczywiście 32X był też kompatybilny z poprzednimi kartridżami, choć już bez dodatkowych efektów. Grzyba podłączało się kablem do Genesisa i dodatkowo do prądu. Jeśli miałeś Sega Genesis, Sega CD i 32X, w sumie musiałeś podpiąć aż 3 osobne, ogromne wtyczki do prądu, po jednej dla każdego dodatku. Zadziwiające, że lata zajęło wyprodukowanie wygodniejszego rozwiązania, które można nabyć we francuskim sklepie. Tak dopakowana konsola zmieniała się w potężne i niezgrabne monstrum, które, no cóż, wyglądało osobliwie. Jednak 32X mogłaby się okazać zbawieniem dla Segi, gdyby nie przeciek, a może raczej plotka o nowej 32-bitowej maszynie, jaką był Saturn. Oficjalnie zapowiedziano ją w 1993 roku. Mimo to w 1994 roku przedstawiono Segę 32X, która miała być przedłużeniem żywota Genesisa. Pytanie, do kogo dodatek był skierowany? Wszyscy już wiedzieli, że szykuje się nowa 32-bitowa konsola, która będzie dostępna niebawem. Gdzieś czaiło się Sony ze swoim PlayStation, które zawojuje rynek. Kupowanie 32X nie miało sensu, gdy za rogiem była już mocniejsza konsola. Ale o co było tyle szumu? Co się działo w środku 32X? Tutaj ciekawa sprawa. W środku znalazły się 2 32-bitowe procesory Super H2, wyprodukowane we współpracy z Hitachi. Dokładnie takie same procesory znajdą się w Sedze Saturn, choć z wyższym taktowaniem. No i wreszcie
Genesis, jak wspomniałem, doczekał się większej palety barw, bo aż ponad 32 000 kolorów. Jeśli posiadałeś Sega Genesis, Sega CD32X, to posiadałeś na daną chwilę najpotężniejszy sprzęt dostępny na rynku, wyposażony w 4 procesory, 2 Motorola i 2 Super H2. Gdyby ktoś potrafił tylko to odpowiednio wykorzystać, historia mogłaby się potoczyć inaczej. Rodzi się pytanie, dlaczego 32X było w ogóle w planach? Wszak Sega w pocie czoła tworzyła Saturna, który był prawdziwie 32-bitową konsolą, która miała pozamiatać na rynku. Dziś ciężko to określić. Krąży mętne tłumaczenie, że Sega potrzebowała trampoliny, aby wejść w 32-bitowy rynek, ale jest to dość naciągane. W mojej opinii Sega po wypuszczeniu Genesisa nie chciała odcinać się od wielomilionowej rzeszy graczy i 32X miał być taką poczekajką dla niezdecydowanych lub tych, których nie było stać jeszcze na Saturna. Sega nie chciała budować fanbase'u od nowa, ale zapewnić płynne przejście graczy na konsolę 32-bitową. 32X miał ich oswoić z nowym i dać pewien posmak tego, co ich czeka na Saturnie. Kaliński był przeciwny dodatkowi, nie widział zupełnie sensu pakowania się w kolejny projekt, który po Sega CD wydawał się być bez przyszłości. Pomysł traktowania konsumentów jak idiotów, którzy kupią drogi dodatek do starej konsoli zamiast czekać na nową, wydawał się wręcz absurdalny. Start i premierę 32X oparto na grze, która miała być koniem pociągowym dla systemu, mianowicie na kultowym Doomie. Problem był taki, że czas naglił i port legendarnego Dooma na Sega 32X okazał się jednym z najgorszych, jakie powstały. Od dość mało istotnych problemów, jak to, że wszyscy wrogowie zawsze byli skierowani w stronę gracza, ponieważ nie zdążono dodać klatek animacji bokiem czy z tyłu, po takie kuriozum jak wyrzucenie 2 największych bossów, w tym ostatniego cyberdemona. Również za muzykę w Doomie nie odpowiadał 32X, a Genesis, przez co brzmiało to jak kiepskie plumkanie, nie mające nic wspólnego z muzą z oryginalnego Dooma. Cóż, gracze mogli czuć się oszukani, no przynajmniej ci, co mieli skalę porównawczą z innymi portami kultowego FPS-a, a przede wszystkim z wersją PC-tową. Jednak gra działała dość sprawnie i można było doświadczyć, co prawda w okrojonej formie, ale jednak doświadczyć genialności id Software. Dziś po latach Doom nie wydaje się być na Segę aż taki zły. Widać, że dobrze zrobiła mu szersza paleta barw, bo w przeciwnym razie wyszedłby z tego niemały koszmar. Sega 32X zadebiutowała w listopadzie 1994 roku w cenie $159,99. Drogo. Nagle Genesis ze wszystkimi dodatkami stawał się jedną z najdroższych konsol dostępnych na rynku. System na starcie sprzedał się w 200 000 kopii, może i by było więcej, ale sprawę zawaliła Sega of Japan, która zamiast obiecanego 1 000 000 sztuk na rynek amerykański wyprodukowała zaledwie 400 000. Sama premiera nie była najgorsza, dzięki dobremu marketingowi i reputacji był spory popyt na przystawkę. Jednak Amerykanie musieli spieszyć się z premierą, aby zdążyć na święta, na co odgórnie naciskał Nakayama. Niedotrzymanie obietnicy w kwestii ilości wyprodukowanych dostawek sprawiło, że wściekli się i sprzedawcy, jak i Sega w Ameryka, która nie mogła zrobić premiery z pompą. Recenzje 32X też nie zachwycały. Kaliński wiedział, że cała akcja z dostawką była słabym pomysłem, wobec czego starał się przenieść zainteresowanie graczy na nadchodzącego Saturna. Jak to wyglądało w oczach graczy, którzy wydali swoje pieniądze na 32X? Projektowi w zasadzie już ukręcono łeb, zanim dobrze się rozpędził. Finalnie sprzedaż 32X na świecie dobiła do 900 000 kopii w 1995 roku. Ale żaden system by nie miał racji bytu bez gier. No i tutaj Sega niestety popełniła kolejny błąd, a w zasadzie masę błędów. Gry może nie były kiepskie, ba niektóre były wyjątkowo świetne, choć wspomniany Doom w wersji na 32X był tylko cieniem portu na Jaguara. Największym absurdem było wypuszczanie gier i na Genesisa, Sega CD i z 32X. Tak więc wszystkie gry wymagały podstawki, czyli Genesisa. Gry na płytach wymagały Sega CD, ale były też takie, co dodatkowo wymagały 32X, jeśli miały działać w szerokiej palecie barw. No i na koniec były jeszcze takie, które były na kartridżach, nie wymagały Sega CD, ale wymagały 32X. No
zrobiło się z tego spore zamieszanie, jednak trzeba przyznać, że premierowe gry były dobre. Konwersja automatowego Star Wars Arcade i Virtua Racing Deluxe wyglądały bardzo dobrze i bez problemu konsola radziła sobie z dość zaawansowaną na tamte czasy grafiką wektorową. Jednakże problemy nie omijały Segi. Wielu graczy skarżyło się, że ich dostawka nie działa z konsolą, co naraziło Segę na dodatkowe koszta i wysyłanie specjalnych adapterów. Z problemem spotkali się również posiadacze pierwszego modelu Genesisa. Nie mogli odtwarzać dźwięku. Trzeba było kupić specjalny kabel mono sprzedawany w sklepie Segi. Tego problemu nie posiadali właściciele nowej wersji Genesisa, gdzie dodatek przekazywał dźwięk bez większych problemów. Nie pomagała również plotka o Sega Neptune, czyli o Sega Genesis z wbudowanym 32X w bundlu z grą, który był tańszy niż podstawowy zestaw. Wyceniono go na mniej niż $200. Za kupowaną osobno dostawkę Genesisa i grę gracze musieli normalnie wyłożyć $320. Wreszcie gracze zaczęli oddawać do sklepów 32X, po części w obawie, że Sega całkowicie odetnie się od Genesisa na rzecz Saturna. Dodatkowym ciosem było anulowanie wielu obiecujących tytułów kilka miesięcy po premierze dodatków. Co ciekawe, skasowano nawet Shadow of Atlantis, projekt, w który wpompowano już masę pieniędzy i był on reklamowany na pudełku 32X. Powiedzieć, że gracze czuli się zawiedzeni i rozczarowani, to jak nic nie powiedzieć. Sega zaczęła obniżać ceny sprzętu, bo za rogiem już się czaił Saturn, jednakże nic to nie dało. 32X był skazany na zapomnienie. Premiera w Japonii i Europie też była mierna. Mało kogo interesowała dostawka do starej konsoli, gdy na scenę wchodziło PlayStation ze świetną i szybką grafiką 3D. Kolejnym problemem było to, że wielu third-party deweloperów zrezygnowało z produkowania gier na 32X. Oczywiście powodem był nadchodzący Saturn. W sumie na 32X wydano 40 gier, w tym 2 jedynie na systemy palowskie i 6 gier wymagających oprócz 32X dodatkowo Sega CD. Jednakże grzebiąc w tej dość skromnej bibliotece można trafić na kilka perełek. Na przykład wydany tylko w Europie Darkside jest uważany za jedną z najrzadszych i najdroższych gier na system, ale to całkiem niezła strzelanka w stylu Asteroids z w pełni trójwymiarową grafiką. Dalej Kolibri to typowa strzelanka 2D, ale zamiast stateczkiem sterujemy kolibrem w ładnej kolorowej grafice. Nie zapomniano o fanach Marvela, wypuszczając Spider-Man Web of Fire. Niestety gra pojawiła się na rynku po obwieszczeniu Segi o zarzuceniu projektu 32X, więc mało kogo już to interesowało. Nie zabrakło Sonika, a w zasadzie Knuckles Chaotix. Nie był to Sonic z najlepszych czasów Genesisa, ale i tak całkiem sprawnie przygotowany platformer, który również nikogo nie obchodził. Gry premierowe prezentowały się naprawdę w porządku. Virtua Racing był domową wersją wyścigów Formuły 1 przeniesioną z automatów arcade, dokładnie z systemu Model 1. Autorem gry był legendarny Yu Suzuki. Grało się w to dobrze, choć dziś oczywiście grafika może śmieszyć, ale na rok 1994 tego typu rozgrywka była sporym osiągnięciem technologicznym. Druga gra, Star Wars Arcade, to ponownie port z maszyn arcade. Świetna strzelanka z uniwersum Gwiezdnych Wojen, która świetnie się wpasowała w Sega 32X i ponownie dała posmakować tego, co wcześniej gracze widzieli jedynie na automatach. Ciekawym był przypadek Virtua Fightera, który był kolejnym krokiem milowym Yu Suzukiego i wejściem w zupełnie nową erę bijatyk. Ten pojawił się już na Genesisie, ale gra była 2D w stylu Street Fightera. Postanowiono przeportować jednak klasyczną, automatową wersję na 32X, bo konsola już sobie z nią dawała radę. Zadziwiające, ale Virtua Fighter pojawi się później też na Saturnie w tej klasycznej, automatowej formie, jak i w odświeżonej wersji Remix. Wydanie Virtua Fightera na 32X było sporym osiągnięciem. W ogóle wczesne gry wykorzystujące grafikę wektorową jak Stellar Assault pokazywały, że konsola z dodatkiem 32X jest mocarna i tutaj wyprzedzała o kilka długości Nintendo z chipem Super FX2. Nawet gry dwuwymiarowe jak WrestleMania czy Primal Rage pokazywały, że sprzęt mógłby być poważnym graczem na rynku, gdy dorzuciło mu się kolorów. Jak duże znaczenie miała paleta barw, można było zobaczyć na przykładzie gry Fahrenheit, wydanej jedynie w Stanach, gdzie w pudełku pojawiła się gra w wersji Sega CD i Sega CD 32X. Różnica była kolosalna. Z jakiegoś powodu, możliwe, że dla cięcia kosztów, Sega zdecydowała się wydawać w innej formie karty na 32X. Zamiast solidnych, plastikowych pudełek, gry były pakowane w pudełka kartonowe, które kiepsko znosiły upływ czasu. Zamiast dobrze przemyślanych łapek na karty w pudełku,
pudełku była tekturowa wytłoczka, a sam kart pakowany w foliowy woreczek. Wyglądało to wyjątkowo słabo, zwłaszcza że ceny gier wcale takie niskie nie były. Dziś Sega 32X to raczej ciekawostka. Kupowanie tego sprzętu trochę mija się z celem. Gier było mało, a te, które są, kosztują zdecydowanie za dużo. Za na przykład takiego Darkside'a trzeba wybulić 6000 funtów. Wbrew pozorom 32X mogło się udać, gdyby Sedze udałaby się rzecz w zasadzie niemożliwa. Gdyby gry z Genesisa zaczęły działać w większej ilości kolorów. Wtedy 32X byłby wręcz wymarzonym dodatkiem dla każdego fana Segi. Choć ciężko mi sobie wyobrazić, jakby to miało funkcjonować. Czy różnica w kolorach była znacząca? Tak, i to bardzo. Gdyby Sedze udało się wypuścić podstawowego Genesisa z możliwościami 32X, po Nintendo nie byłoby co zbierać i historia potoczyłaby się pewnie zgoła inaczej. Tak, był to kolejny dodatek po dostawce CD, którym Sega obiecywała dużo i zupełnie się z tego nie wywiązywała. Sztuczne podtrzymywanie życia Genesisa było beznadziejną próbą i wielu odebrało to jako przejaw chciwości samej Segi, która starała się wycisnąć jeszcze trochę pieniędzy z odchodzącego do lamusa systemu. Koniec końców był to moment, w którym Sedze zaczęło się gorzej wieść. Kolejne konsole Saturn i Dreamcast owszem były świetne, ale nie tak dobre jak konkurencja. Jednakże początku końca tłustych lat Segi można się dopatrywać właśnie w dodatkach do Genesisa, Sega CD i 32X.